Chili kilka dni po przepikowaniu wygląda właśnie w ten sposób i tak, wytwarza się tu liść właściwy, ten najmniejszy właśnie tutaj na środku, a te dwa to są po prostu liścienie i one zaraz odpadną, także się nie przejmujemy tym. W tym przypadku widać, że nie wytworzył się liść właściwy, zalążek. I tak, eliminuję nadmiar sadzonek. Czasem jak jakaś padnie sama, jakaś sierota można by rzec, to nawet lepiej, bo mniej roboty jest. Chodzi o to, żeby nie mieć jak najwięcej tych chili, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby mieć tyle, ile się chce. I nie można jakby się przywiązywać do nich emocjonalnie i bać się usunąć roślinki, nawet jak ładnie rośnie. No to jest, można powiedzieć, jeden z gorszych momentów uprawy, bo musimy sobie sami uświadomić tak szczerze, czy nasz ogród jest z gumolitu albo z gumoleum, że się rozciąga, jak wsadzimy tam tyle roślin, ile tylko chcemy. Najczęściej odpowiedź brzmi nie, więc musimy je po prostu eliminować. Tyle jaż, tyle niestety. Zatem początkowy etap egzystencji naszych papryczek mamy już za sobą i wiemy, które zostają w dalszym maratonie i wydadzą owoce. Tak jak widać, przyniosłem sadzonki na tackę. Dlaczego na tackę? Odpowiedź jest prosta, bo wtedy korzenie zaczynają szukać wody w dół doniczki. Idą po prostu w stronę wilgoci. To zmusza je do intensywniejszego wzrostu, przez co rozwijają się lepsze i mają lepsze systemy korzeniowe. Ja podlewam tak około 3 cm wody na tackę i po kilku dniach, jak widzę, że w doniczce jest sucho i robi się tak zwana Sahara, albo nawet gorzej, bo pustynia Atakama, czyli jedno z najbardziej suchych miejsc na świecie, no to po prostu dolewam kolejną porcję wody. Zawsze w temperaturze pokojowej, niezmrożona substancja. XD. Dobra, tak czy siak. Papryczki najlepiej rosną na parapecie od strony południowej. Jak jest tak super ciepło, to już w ogóle ekstra rosną. Ale tak, można bawić się w świetlówki, growboxy i tym podobne. Ale umówmy się, jak ktoś chce, to spoko, ale bez tego i tak będą rosły. Słowo wójta, jak to się mówi, a choć nie jestem wójtem. Wracając do meritum. W tym etapie możemy trafić na jeden podstawowy błąd, czyli jeśli wybraliśmy na przykład ziemię do kwiatów, do tej rozsady papryczek i zapomnimy podlać tych papryczek, to w tym momencie możemy spalić nasze rośliny tym azotem, który jest w ziemi. On zrobi się po prostu skumulowany i zniszczy naszą roślinę i po prostu ona uschnie. Także koniecznie musi być gleba stale wilgotna. Ale jak użyliśmy na przykład ziemi do rozsad i do pikowania, to powinno być mniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek takiego się wydarzy, ale tak samo trzeba dbać o wilgotność. Kolejny etap, hartowanie. Mamy rośliny, które rosły w tak zwanych kontrolowanych warunkach, ale umówmy się, to nie jest laboratorium Dextera, więc trzeba pokazać im trochę świata. A co? Najważniejsze dla nich jest słońce i wiatr. Nauka wiatru i odporności na zmieniające się warunki pogodowe w naszym pięknym polskim kraju, nawet w maju. XD Vol 2, jedziemy dalej. Więc tak, jak pogoda jest w miarę, czyli nie pada, nie wieje i nie ma totalnego palnika, to wystawiam je na dwór na cały dzień i na noc chowam, bo zło czai się głównie w nocy. A tym złem dla nas, a bardziej dla tych papryczek, jest zbyt duża amplituda temperatur. Jeśli na przykład w dzień jest 15 stopni, a w nocy tylko 2 stopnie, to po sadzonkach, bo za duży stres. Może za bardzo powiedziałem, że po sadzonkach, ale nie ma co narażać ich na dodatkowy stres. I to dotyczy się tak samo bakłażanów i pomidorów, bo to jedna rodzina, rodzina z Ameryki Południowej, rodzina psiankowatych i tak jak wszyscy Polacy to jedna rodzina, czy tego chcemy czy nie, one działają na podobnych warunkach. Tydzień przed planowanym sadzeniem wystawiam papryczki do ogrodu już tam, gdzie będą rosły. Po prostu stawiam je na te miejsce. Aktualnie je tylko stawiam, jeszcze ich nie sadzę. Czekam, czy coś padnie lub czy może wiatr je przetrzepie. I w tym momencie zostają już tutaj na cały dzień i całą noc. O ile nie ma przymrozków. Jak jest, to chowam je do chałupy, a jak nie, to stoją i się opalają. Nawet w nocy mogą w okularach chodzić. Tak czy siak, w tym momencie, gdy wystawiam je do ogrodu, mogę, jeśli tego nie zrobiłem wcześniej, mogę sobie zwizualizować, gdzie je postawić, jak je postawić, czy daną odmianę dać do przodu, bardziej do słońca, czy do tyłu. Jak na przykład padron, wiem, że padron jest dużą
odmianą i dam ją na pewno do tyłu, żeby nie zasłaniała innych. Sadzenie. Kopiemy mały dołek, możemy wsadzić do niego obornik granulowany albo cokolwiek, może być kompost. Ja w moim przypadku nie dałem nic, bo mam dobrą ziemię i będę tylko nawoził nawozem dookoła rośliny, ale to później. Sadzę na głębokość, taka jak jest w doniczce i najlepiej od razu dać palik jako podpórkę do tych papryczek, bo od razu jak damy, to nie będzie im niszczyło aż tak systemu korzeniowego, który wytworzy się w przyszłości. I sadzę rośliny co około 50 cm, coś takiego. Jak są większe i wiem, że są większe odmiany, to sadzę trochę rzadziej. Tak gdzieś może co 80, co metr. Kluczowe by było też podpisać te odmiany, tak jak podpisane były na doniczkach. I jest na to mały trik budżetowy. Bierzemy puste opakowanie, czy to po mleku, kartonie, czy coś w tym stylu. Najlepiej tak zwany Tetra Pak, żeby miał tą błyszczącą folię w środku. Wycinamy i tworzymy po prostu małe prostokąciki. I podpisujemy to markerem permanentnym, markerem do płyt CD, ale na pewno nie do białych tablic i nie długopisem, bo to się po prostu nie uda. A tak podpisany ten prostokącik może nawet 2 lata wytrzymać. Więcej nie sprawdzałem. To się wydaje takie badziewie, a robi robotę. I nie trzeba kupować etykiet szkółkarskich. Jest zero waste i jest zero waste. I rolujemy ten prostokącik, żeby po prostu łatwiej było nam go zgiąć na roślinie, żeby nie był taki sztywny. I na końcu po prostu oplatamy i będziemy przypinać go zszywaczem do rośliny. O, i mamy idealnie zrobiony na palcu, nie spada. I oznaczam naszą odmianę, w tym przypadku padron. Na dole rośliny będę ją przyczepiał i zszywał zszywaczem, żeby nie odpadło. A nie powinno. I tak samo robię z wszystkimi odmianami, jakie chcę. I co? I tyle. Subskrybuj, jeśli chcesz, jeśli masz na to ochotę, to twój wybór, komentarz i tak dalej, i tak dalej. Możecie też sprawdzić mnie na streamingach LWE.